niebieska poświata, na którą właśnie patrzysz, to promieniowanie Cherenkova powstałe podczas uruchamiania i pracy reaktora jądrowego. Dziś zabierzemy Was na wyprawę do jedynego w Polsce działającego reaktora jądrowego o nazwie Maria. Dzięki zgodzie pozyskanej od Narodowego Centrum Badań Jądrowych będziecie mogli razem z nami zobaczyć, jak wygląda Maria z bliska, ale i wejść do sterowni oraz do tzw. gorącej komory, gdzie przy użyciu specjalnych manipulatorów przeprowadzone są prace z radioizotopami powstałymi w reaktorze. Prześledzimy również całą drogę radiofarmaceutyku jodu 131 od momentu jego produkcji aż do wysyłki. A musicie wiedzieć, że Polska jest liczącym się światowym producentem w tej dziedzinie. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dziś odwiedzimy Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Z nami jest rzecznik i przy okazji nasz przewodnik, czyli Krzysztof. Serdecznie witamy i dziękujemy za zaproszenie. Co dzisiaj zobaczymy? A zapraszam Was dzisiaj do miejsc, w których normalnie nikt nie może poza pracownikami naszego instytutu wejść. Zapraszam Was do komory reaktora, do kilku miejsc takich zupełnie unikatowych, jak komora gorąca, jak miejsce przyładunku izotopów promieniotwórczych. To co? Idziemy. Chodźmy. Jesteśmy już na terenie obiektu. Dostaliśmy właśnie takie białe kitle, które trzeba założyć obowiązkowo. Posiadamy bardzo dużo różnych identyfikatorów i przepustek i w tym filmie zobaczycie, że na pewno dużo rzeczy jest zablurowanych albo wyciętych scen, ponieważ wynika to z autoryzacji, która musiała zostać przeprowadzona oraz ze wszystkich zgód i pozwoleń, bo żeby tutaj się dostać, to nie jest tak od strzała, tak? Chodźcie, ruszamy dalej. Po przejściu przez kolejne kontrole spotkaliśmy naszego głównego przewodnika, inżyniera Piotra Witkowskiego, będącego kierownikiem reaktora. Pan Piotr, podobnie jak każdy pracownik, zaczynając zmianę, musi odbić swój indywidualny dozymetr mierzący, jaką dawkę promieniowania przyjął podczas każdej zmiany. Reaktor Maria pracuje od 1974 roku, jednak jest to jeden z nowszych reaktorów badawczych w Europie. Został zaprojektowany i zbudowany przez polskich inżynierów. Głównymi elementami reaktora są elementy paliwowe schowane w tych zielonych rurach. Pomiędzy elementami paliwowymi znajdują się bloki berylowe, służące jako moderator do spowalniania neutronów, a także bloki grafitowe wykorzystywane jako reflektor do zatrzymywania neutronów w środku reaktora. Obecnie pracuje w zależności od potrzeb z mocą nominalną od 19 do 27 MW, w zależności od materiałów umieszczonych w rdzeniu reaktora. Głównymi materiałami umieszczanymi w rdzeniu reaktora są próbki, tak zwane materiały tarczowe. Są to materiały, które w wyniku oddziaływania pola neutronów zmieniają swoje właściwości fizyczne i chemiczne i wykorzystywane są głównie w medycynie, w leczeniu nowotworów, a także w diagnostyce. Reaktor jądrowy Maria powstał po to, aby szkolić kadry, ludzi, którzy będą kiedyś pracować chociażby w elektrowniach atomowych. Kiedyś chodziło o żarnowiec, w przyszłości kto wie. Niemniej jednak reaktor ten jest również reaktorem, którym się szkoli. A teraz chodźcie do mózgu całego reaktora, czyli do sterowni. Powiedziałbym, że znajdujemy się w sercu reaktora, ale znajdujemy się w jego mózgu, ponieważ jest to sterownia. Normalnie podczas pracy reaktora pracuje tutaj 5 osób i jest nim kierownik zmiany. I teraz Konrad wymieniasz następnych, bo ja już nie pamiętam. Operator, dozymetrysta, elektryk i mechanik. Dokładnie, zobaczcie, że w tym momencie tamten zegar pokazuje 0, jeżeli chodzi o moc w megawatach naszego reaktora, ponieważ został on wygaszony. Ten odcinek jest kręcony przez kilka dni, więc de facto pokażemy Wam też moment, kiedy reaktor pracował i ten zegar pokazywał gdzieś w granicach 18 MW. Natomiast o tym, jak to wszystko działa i po co świecą się te światełka, opowie nasz dzisiejszy ekspert, Pan Piotr. Systemy reaktora są zebrane w pola, tak? Każdy system ma dedykowany obszar sterowni, żeby ułatwić pracę i interpretację operatorom. Obecnie znajdujemy się przy polu wentylacji budynków reaktora. Monitorowanie stanu zagrożenia radiologicznego i poziomu substancji promieniotwórczych w kominie
odpowiada system dosymetryczny reaktora Maria. Tu mamy 16-17 teraz megawatów właśnie mocy ściepnej. I teraz pytanie, czy były pomysły, żeby tą moc ściepną przekazywać do miasta, żeby wykorzystywać ją w jakiś sposób, żeby, nie wiem, ogrzewać okoliczne domy i tak dalej, czy jest to w ogóle wykonalne? Jest to woda chłodzenia wchodząca elementy paliwowe, która zawiera śladowe ilości substancji promieniotwórczych. Czysta woda, jest to obecnie na wyjściu z naszego reaktora, jest to zaledwie 30 stopni w warunkach letnich, więc są to bardzo niskie parametry, za niskie, żeby ogrzewać okoliczne budynki. To chyba jedno z najważniejszych pytań dla naszych widzów, czyli dla Was. Czy można wyłączyć taki reaktor i jak go wyłączyć? No ale ci, którzy mają sprawne oko, mogą dostrzec przycisk i już chyba będziecie wiedzieć, o co chodzi. Bezpośrednio do wyłączenia reaktora służy przycisk AZ. Powoduje on zrzut prętów i wszystkie pręty automatycznie spadają do rdzenia. Podczas normalnej procedury wyłączenia reaktor jest wyłączany ręcznie za pomocą mechanicznego opuszczenia wszystkich prętów do rdzenia i stopniowemu obniżeniu mocy reaktora. Są przyciski, które służą do tego, żeby wyciągać pręty, czyli góra to góra, dół to dół, rozumiem? Tak. Raczej do, okay. Zgadza się. I gdyby na przykład ja tutaj przyszedł i coś naklikał, czy jest możliwość, że mógł doprowadzić do czegoś niebezpiecznego, czy to jest na tyle już mądre, automatyka jest na tyle mądra, że nie jestem w stanie tutaj nic jakby zniszczyć? Układ zabezpieczenia został zaprojektowany w ten sposób, żeby w maksymalnym stopniu wyeliminować błąd ludzki, żeby błąd operatora nie wpłynął na bezpieczeństwo naszego reaktora. Tak jak właśnie wspomniałem, przykład z pompą czy innym zaworem bezpieczeństwa, jeśli układ zinterpretowałby, że dany zawór został zamknięty, a reaktor automatycznie zostałby wyłączony. Wychodzimy ze sterowni reaktora i teraz udamy się do jego wnętrza, na samą halę reaktora. Tak jest śmieszne, bo myślałem, że to jakieś mierzy promieniowanie czy cokolwiek innego, a to mierzy, ile osób jest w środku. Jeszcze jeden raz taki miałem fuck up. Będę otwierał drzwi do reaktora. Tyle? A ciągnąć, tak? I po obsług. Zobacz, ile jest teorii otwarcia drzwi, co? Ale kto z Was miał możliwość otwarcia drzwi do reaktora? To jest zamykamy. Jedyny człowiek, który był w reaktorze. Ej, ale mistrzostwo i to jest ta śluza, prawda? Ponieważ w środku panuje nadciśnienie, tak? Dobrze, Podciśnienie, żeby pójście z zewnątrz. żeby to z zewnątrz padało do środka, żeby nic stamtąd nie wyszło na zewnątrz. Jasne. Teraz nam się otworzyło kolejnym silnikiem kolejne drzwi i przechodzimy tędy, tak? Teraz tak. Proszę przyłożyć kartę identyfikacyjną. Proszę włożyć prawą rękę. To jest brawa. Kontaminacja nie została stwierdzona. Należy opuścić urządzenie. Czyli teraz dajemy tą epicką muzykę odcina odcinku. Dobra. Uwaga. Zanim przedstawimy GAP-a, chciałbym podkreślić, że udziela mi wywiadu na działającym reaktorze jądrowym, co jest takim może trochę spełnieniem marzeń. Dla Ciebie może normalny dzień w biurze, ja się strasznie cieszę z tego. Słuchajcie, jest z nami Gaweł, pracownik naukowy. Pracuję w reaktorze jako naukowiec, inżynier. Pracuję w dziale analiz pomiarów reaktorowych. Nasz reaktor jest doskonały do badań materiałowych, ma bardzo dużą objętość załadowczą. Możemy również napromieniać materiały w strumieniu prędkich neutronów. Są to badania bardzo potrzebne do rozwoju fuzji termojądrowej. Główne zadanie reaktora, tak jak mówisz, eksperymenty, medycyna, właśnie tutaj różne zlecenia z całego świata. Jakbyś mógł powiedzieć, najwięcej jest medycyny, nauki, czy jeszcze czegoś innego? Czy eksperymentów na przykład? Najwięcej chyba jest medycyny. Nasz reaktor ma dosyć unikalną konstrukcję. Dzięki użyciu berylu w rdzeniu mamy bardzo dużą objętość załadowczą i produkujemy naprawdę dużo radioizotopów. Nasz reaktor jest w stanie pokryć 30% światowego zapotrzebowania na jod-131 i około 20% światowego zapotrzebowania na molibden. I teraz stop. Chyba nikt z Was nie uwierzył, że zdjęliśmy płytę z działającego reaktora.
Sceny na hali reaktora były kręcone 2 razy, aby pokazać wam, jak wygląda produkcja jodu-131 używanego w medycynie. Najpierw w specjalnych zasobnikach umieszcza się dwutlenek teluru, który następnie trafia w specjalne kanały w reaktorze. Tam zostaje napromieniowany i w wyniku przemiany powstaje jod-131. I to jest naprawdę opowiedziane w bardzo dużym mega skrócie i w miarę prosty sposób. Następnie zasobniki są przeładowywane i trafiają do specjalnej tzw. gorącej komory, gdzie operator za pomocą specjalnych manipulatorów otwiera zasobniki, wyciąga z nich zawartość, przepakowywuje do innych zasobników z osłoną, a następnie wysyła dalej. Teraz wróćmy na halę reaktora po kilku dniach, kiedy to już został on wyłączony i zobaczcie tę procedurę bardziej szczegółowo. Za chwilę zobaczycie coś naprawdę niesamowitego, ponieważ to będzie sama kwintesencja pracy reaktora Maria. Ponieważ on produkuje różne izotopy, które są właśnie umieszczone w takich małych kontenerkach, zasobnikach bym to nazwał. I one zostały już wyprodukowane podczas pracy reaktora, to co mogliście zobaczyć wcześniej. W tym momencie panowie będą wyciągać te zasobniki, w których powstały radioizotopy. Głównie jest to jod używany w medycynie. Musicie pamiętać, że ten reaktor produkuje 30% światowego zapotrzebowania właśnie na ten pierwiastek. I w takich małych zasobnikach panowie je wyjmą i za chwilę załadują z powrotem do reaktora. Natomiast co dzieje się dalej z takimi pierwiastkami wyprodukowanymi właśnie w Marii, to dowiecie się w innym odcinku, ponieważ tym zajmuje się inna jednostka, Polatom, i z nią dogadujemy kolejny materiał. Dzięki tej sztycy z reaktora jest wyjmowany materiał i wsadzany do tuby pneumatycznej, gdzie jest to wysyłane dalej do komory gorącej, no i dalej to jest już przetwarzane z resztą, zaraz wam też ją pokażemy. Natomiast teraz idziemy na dół do komory gorącej, czyli to, co zostało wyjęte z reaktora, teraz zostanie właśnie przeładowane. W tym momencie jesteśmy przy tak zwanej gorącej komorze. W środku za chwilę dojdzie nasz zasobnik z radioizotopem, który został wyjęty właśnie z reaktora. Przy użyciu właśnie takich manipulatorów oraz zestawu narzędzi, który jest w środku, zostanie on otwarty, wyciągnięty ze środka właśnie ten pierwiastek i przeładowany do czegoś takiego, co już tam stoi na tym wózku. Mogliście teraz to widzicie na przebitkach. Co jest jeszcze bardzo istotne, że przed promieniowaniem chroni nas w tym przypadku 80-centymetrowa ołowiana szyba. Ale to panu idzie sprawnie. Dużo pan chyba na konsoli gra, co? Nie. Lata pracy. 20 lat pracy. 13-10. Co pan teraz podał? Numer zasobnika. A, numer, okej. A, i to jest bez iskier. Ja myślałem, że to jest zwykła szlifierka, a to jest takie jak otwierasz do konserw trochę, coś takiego. I teraz pójdzie do kolejnego zbiornika, który tutaj dołem wyjedzie tam, prawda? Za chwilę wrócimy do dalszej drogi jodu, ale teraz wróćmy jeszcze na chwilę na górę reaktora. Za moimi plecami znajdują się napędy prętów regulacyjnych, ale do czego one są? Zobaczcie, że na górze znajdują się takie jakby pudełka, są to elektromagnesy. W razie potrzeby, jakby się coś działo, w ciągu sekundy te elektromagnesy mogą zostać zwolnione przez to pręty, które są w środku, wpadają do reaktora, no i momentalnie to wszystko zaczyna wytracać swoją energię, czyli można powiedzieć taki hamulec bezpieczeństwa w reaktorze. Ten alarm dozometryczny, który miga za moimi plecami, generalnie nie oznacza to, że to jest turbo niebezpieczne i teraz musimy stąd uciekać. Generalnie podczas przeładunku izotopów one przyjeżdżają bardzo blisko czujnika, więc w momencie, kiedy ten poziom promieniowania się podwyższa, ten alarm dozometryczny się włącza. Oczywiście jest to z racji właśnie przejazdu blisko czujnika. Pamiętajmy, reaktor jest teraz wyłączony, przebywanie tutaj jest bezpieczne, ten alarm, ale gdyby ten alarm włączył się podczas pracy reaktora, w momencie, kiedy te wszystkie płyty są zamknięte, to by oznaczało, że to promieniowanie się w niebezpieczny sposób zwiększa i wszyscy muszą opuścić halę reaktora. Ciągle jest zero. Jak? Niemożliwe, że jest teraz zero tutaj. To już musiało być nawet i kosmiczne jakieś, co nie? Ale on odejmuje. A nasz, który mamy, taki co kupiliśmy parę lat temu na wyjazd do Czarnobyla, pokazałby teraz promieniowanie tła. Normalne. Ten pokazuje 0, ponieważ to 0 jest odjęte. A jak pan wsadzi to do tej maszynki, która jest na początku, pokaże, zliczy ogólnie jaką dawkę przyjęliśmy. Przez cały dzień. Przez cały dzień, no właśnie. No to pod koniec tej zmiany również wam pokażemy, jakie promieniowanie przyjęliśmy przez cały dzień chodząc tutaj. Oprócz reaktora znajduje się tu jeden bardzo ważny element konstrukcyjny, a mianowicie basen przechowawczy. To tutaj tak mniej więcej od 2010 roku składowane są elementy zużytego paliwa. To są zużyte pręty paliwowe, jest ich około 130, jeżeli dobrze pamiętam. Te pręty muszą znajdować się przynajmniej 2 lata pod wodą i dopiero wtedy można je przenosić dalej. Ale tak jak słyszeliście, od 2010 są składowane. W 2016 część została przeniesiona i jak spojrzycie bliżej,
uran, czyli samo to paliwo znajduje się na samym dole. Jest to ta metrowa rura. Reszta to jest taka rura konstrukcyjna, nazwijmy to, wykorzystywana właśnie do tego, żeby montować ją w reaktorze. Za mną znajduje się wiele wypalonych prętów paliwowych, ale można ich jeszcze w jakiś sposób użyć. Wydzielają one silne promieniowanie gamma, więc specjalnie, jak widzicie, teraz zrobili, można powiedzieć, taką bramkę, dookoła której można coś wsadzić. No i wsadzając jakikolwiek materiał, można sprawdzić, jak on oddziałuje na to promieniowanie i dzięki czemu można poznać, jakby można powiedzieć, lepiej taki materiał, więc to wszystko służy nauce. W tym miejscu, zobaczcie, jest tak zwana szklanka, ponieważ jeżeli te wszystkie pręty tutaj stoją, to nie jest tak, że o nich się zapomina i okresowo są przeprowadzane badania właśnie, czy tam się nic nie rozstrzeliło i tak dalej, więc jest pobierana właśnie tymi rurami, tymi wężami próbka wody z każdego z tego modułu paliwowego. Słuchajcie, wchodzimy do gorącej komory. Ona została wcześniej oczyszczona, prawda? To nie jest tak, że... Tak, ale lepiej się nie dotykać. Znajdujemy się obecnie w komorze demontażowej w hali reaktora Maria. Jest to miejsce, w którym możemy operować wysokoaktywnymi próbkami, na przykład napromienionymi płytkami uranowymi do produkcji molibdenu, bądź do w miejscu, gdzie możemy przeprowadzać ekspedycję wypalonego paliwa jądrowego. W tego typu separatorach możemy podnieść z basenu materiał, który będziemy w tej komorze obsługiwać, przepakowywać bądź przygotowywać do wysyłki. Tam pamiętajcie, że za tą szybą siedzi człowiek, który operuje tymi ramieniami. To nie jest tak, że to robi jakiś robot. I zobaczcie, musi trafić szczypczykami w tą dziureczkę. I do tego, do tych dziurek, do tej harmonijki takiej idzie molibden, tak? Tak. Zdradziłby Pan, jaka jest cena jednej płytki? Nawet ja nie mam takiej informacji. Aczkolwiek normalny człowiek takiej płytki nie jest w stanie zakupić. A, w ten sposób. I to się mu wysunęło teraz. Okay. Tak jak widzicie, każda z płytek jest na innym poziomie. W ten sposób operator może swobodnie chwycić jedną dość dokładnie. Jak się przyjrzycie, te miejsca w koszyku są niewiele szersze niż sama płytka. Jest to 20 lat. Czasem może powstać celowanie płytki w kieszonkę tego koszyka, aczkolwiek operatorzy są bardziej sprawni. Czyli to by był tak naprawdę ten nasz materiał promieniotwórczy, te płytki dokładnie, tak? Podczas rozszczepienia uranu możemy wykorzystać molibden do produkcji technetu, do obrazowania i do terapii nowotworowej. Wydaje się to pomieszczenie przez szybę, tą omawianą, która ma tam ile? 1,20 m, tak? 1,20 m. Wydaje się, słuchajcie, to pomieszczenie 3 razy mniejsze, a tu normalnie zobaczcie, jak ono jest wielkie. Ja mogę sobie tutaj swobodnie stać. Tak, 6 metrów, 4 metry w górę i około tu mamy... No za 3? Około 3, tak. No. Więc już samo to, że macie zniekształcenie przez szybę czy przez kamerę, świadczy o tym, jaki operator musi być ogarnięty. Chwycił haczykiem na uchwyt. A widzę, ma Pan duży metr. Ile pokazuje teraz? To pokażę Wam elektroniczne. 1 mikro, tak? 1 mikro. To jest mniej więcej 10 razy tło. W sensie warszawskie tło to jest około 100 nanosievertów na godzinę. Ja obecnie przyjąłem około 1 mikrosieverta, to jest jakieś 10 godzin przebywania w Warszawie. Czyli albo 10 godzin na patelni, albo parę minut tutaj, tak? Tak. Generalnie jest tu bardzo bezpiecznie, przynajmniej w momencie, kiedy nie mamy tu materiału promieniotwórczego. Jakby to był prawdziwy materiał, to już by tu wszedł w pojemnik, tam na tak? Tak. Pod podłogą mielibyśmy pojemnik, tam jeszcze oczywiście jest umieszczany lejek specjalnie, aby na pewno trafić w niszę pojemnika. Ten zasobnik z płytkami nie może nam się wypiąć w innym miejscu, więc on jest bardzo dobrze prowadzony, tak jak się przyjrzycie na przykład. W narożniku mamy krzyżak i to jest bardzo zbyśne urządzenie pomagające w odpowiednim pozycjonowaniu suwnicy. Tak? Rozumiem. No i tam by finalnie to potem już wyjechało, tak jak widzieliście wcześniej. Co jest jeszcze bardzo istotne, do tej komory wycieczki, które tutaj przychodzą, na pewno nie wejdą, a nawet tylko nieliczni pracownicy tam wchodzą, a ci, którzy wchodzą, to nie do końca chcą to robić. Oczywiście żartuję, natomiast co jest bardziej istotne, to ten wielki żółty korek, który się przesuwa po tych torach
i możecie sobie teraz wyobrazić, jakiej grubości jest osłona radiacyjna tej komory. No tak 14 brzuchów. No kiedyś to jest kolej. To z 10. No Łukasza to ze 3. Idziemy dalej. No więc pokazywaliśmy wam, w jaki sposób są produkowane, obrabiane, następnie przepakowywane, no i finalnie transportowane. Właśnie teraz chodźmy w to miejsce, gdzie te zbiorniki są dużą suwnicą przekładane, a potem wyjeżdżają z całego tego zakładu. Każdy taki pojemnik musi zostać sprawdzony dozymetrycznie, czy nie przekraczamy norm transportowych i czy nie jest skażony na zewnątrz promieniotwórczo. Jak wyniki? Jest wszystko ten jak to w normie transportowej, którą określa prawo atomowe. Więc jest poniżej tej dopuszczalnej normy. Tylko to są takie szczególne punkty, gdzie po prostu jest większa moc dawki. Wiem, gdzie mniej więcej sprawdzać, więc się jedzie. Wyszliśmy teraz na chwilę do śluzy, ponieważ tutaj jest jasno, a po drugie też dlatego, że... Zamykamy? Zamykamy? Dlatego też, że musieliśmy znaleźć do badania skażenia powierzchniowego miejsce, gdzie jest najmniej promieniowania tła. No i generalnie musieliśmy wyjść z skali reaktora tam. Tam pan przed chwilą to zbadał, okazało się, że wszystko jest ok, więc pojemnik może wyjechać. Wyjeżdżamy teraz z hali reaktora, udajemy się do miejsca, do śluzy dekontaminacji, jeżeli Łukasz oczywiście otworzy te drzwi. To nie będzie... No tak, my to robimy pierwszy raz. Ale no jeszcze, mocno Łukasz. Mam się przy drugimi czerwonymi drzwiami zatrzymać, tak? Tak. Dobra. Ty, trochę to waży. 2 pracowników, ale średni bym powiedział. To jest ołów jako ta bariera? Nie wiem, ile waży. 10 kg? Teraz zamykamy? Otwierać. Tak. I to nie można wypuszczać. Teraz Łukasz pcha. No waży to trochę. A Konrad kręci. Trochę to waży. Tylko uważaj, bo musisz to potem zatrzymać. Rzeczywiście, bezwładność też ma sporo, no nie? Po przeładowaniu do specjalnego zasobnika trafia on 2 windami na wózek widłowy, który następnie pakuje materiały na ciężarówkę, a ona udaje się do klienta. I tak kończy się pokrótce droga produkcji radioizotopów w reaktorze Maria, ale to nie koniec naszej wyprawy. I tutaj hala pomp, tak? Czyli... Pompownia, my to nazywamy pompownia. Tak? Okej, czyli przy normalnej pracy nie moglibyśmy tutaj wejść. Przy normalnej pracy reaktora, bo tu by panowało najwyższe skażenie, tak? Najwyższe tło Jakie tu są promieniowania. drzwi, co? A, tło, okej, tak. Ile mają? Z pół metra mają, co? Tak, drzwi mają około pół metra. Są to drzwi betonowe, osłaniają nas przed promieniowaniem. Możemy? Tak, proszę. Dobra, i to są te zespoły pompowe, to wszystko, tak? Tak, to są pompy ułożące reaktor. Podczas reaktora tu nie można przebywać, ponieważ woda przepływająca przez reaktor ulega aktywacji i jest tu znacznie podwyższone pole promieniowania. Ale teraz jest ok, rozumiem, tak? Promieniowanie szybko zanika. Okres zaniku głównie azotu powstałego z aktywacji wody to jest 7 sekund, więc w 7 sekundach zostaje tylko połowę, a po kilku godzinach wyłączenia reaktora już tu jest sytuacja bezpieczna. Wszystkie pręty regulacyjne i bezpieczeństwa są zagłębione w rdzeniu. Odjechano wózkiem napędu. Te świecące tuby są to elementy paliwowe, natomiast cieńsze pręty pomiędzy nimi są to pręty pochłaniające. Każdy element posiada indywidualny system chłodzenia wraz z układami pomiarowymi. Mierzymy przepływ wody przez każdy element, temperatury na wejściu, na wyjściu. Stąd mamy dobre informacje o mocy reaktora i o stanie całego rdzenia. No i co, słuchajcie, kończy się nasza śluza wolna, można wejść, nasza przygoda. Idziemy się teraz przebadać. Czy się uda? Kontaminacja nie została stwierdzona. No, a byłem w gorącej komorze. Proszę przyłożyć kartę identyfikacyjną. Może jako drugą rękę, a nie mój but. Proszę włożyć lewą rękę. Proszę Kontaminacja nie zostawić. została stwierdzona. Należy opuścić urządzenie. Proszę zostawić rękę w reaktorze. Jeszcze jeden nam został. Kontaminacja nie została stwierdzona. Wszystko widać. No, czyli 3 razy tak bym powiedział.
Zanim jednak zmierzymy, jaką dawkę promieniowania przyjęliśmy przez dzisiejszy dzień, zajrzyjmy na chwilę do jednej z wielu pracowni, aby dowiedzieć się, jak produkowane są zasobniki, wokół których kręcił się dzisiejszy odcinek. W takiej postaci przychodzi do nas telur do produkcji radioaktywnego jodu z polatomu. My musimy to zamknąć szczelnie, ponieważ to wszystko znajdzie się głęboko pod wodą. Proces zamykania jest stricte mechaniczny. Najpierw odpowiednio układamy główkę i zasobnik, przyciskamy przez specjalną matrycę. Po tym przyciśnięciu jeszcze musimy przeprowadzić pewne testy jakości, czyli uderzenie 5-kilogramowym odważnikiem w główkę, żeby zobaczyć, czy nam się przy takim uderzeniu symulującym transport w poczcie na przykład, czy układanie w stosie w kanale do napromieniania, czy podczas takiego uderzenia nam się zasobnik nie rozszczelni i kończymy testem szczelności, tak zwanym bubble testem. I tutaj kończy się nasza wyprawa po reaktorze Maria. Oczywiście musimy pod koniec jeszcze sprawdzić dawkę, jaką przyjęliśmy. Ile wyszło? 4 mikro, tak? Tak, 4 mikro. Przez kilka godzin pracy na reaktorze. Czyli mniej więcej tyle, co ostatnim razem. Dziękujemy panu Piotrowi, dziękujemy serdecznie, który był naszym ekspertem, który nas odprowadzał o tym wszystkim i pokazywał nam, przekazywał wiedzę i pokazywał te tajniki, to wszystko, jak to wygląda, aby było lepiej. Oczywiście, jeśli doceniacie naszą pracę, no to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, że wam się podobało. To możliwe, że inne filmy też takie będziemy kręcić. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.